We wrześniu 1982 roku na ambasadę PRL w Bernie dokonano spektakularnego zamachu. Napastnicy podawali się za żołnierzy Powstańczej Armii Krajowej i grozili wysadzeniem budynku. Prawda była zupełnie inna. Za kulisami tego zamachu stały służby Kiszczaka. To historia operacji, która miała skompromitować podziemną Solidarność i usprawiedliwić stan wojenny. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. Był słoneczny poranek 6 września 1982 roku. Pod siedzibą polskiej ambasady w szwajcarskim Bernie pojawił się mężczyzna w średnim wieku z zarostem na twarzy. Spacerował po chodniku, rozglądając się nerwowo na prawo i lewo. Chwilę później z sąsiedniej ulicy wyszła trójka innych mężczyzn z reklamówkami w rękach. Nie wyglądali na Szwajcarzy. Gdy ci ostatni doszli do mężczyzny, który spacerował pod ambasadą, wszyscy ruszyli w stronę jej drzwi wejściowych. Po naciśnięciu dzwonka drzwi otworzył im stróż. Ten ostatni został przez nich wepchnięty do środka i upadł. W rękach napastników, którzy wdarli się do budynku ambasady, pojawiła się broń. Jeden z nich wykrzyczał do pracowników ambasady słowa: nie ruszać się, jesteśmy żołnierzami Powstańczej Armii Krajowej. A po chwili dodał: zajmujemy ambasadę, jesteśmy gotowi na śmierć. Wśród pracowników ambasady zapanowała konsternacja. Na żądanie napastników musieli położyć się na podłodze twarzą do ziemi i słuchać ich poleceń. Tymczasem dwóch napastników biegło na piętro budynku, aby przeszukać znajdujące się tam pomieszczenia. Nie zauważyli tego, że w jednym z pokoi ukryli się szyfrant ambasady i jej attaché wojskowy pułkownik Zygmunt Dobruszewski. Tymczasem dowódca terrorystów, przedstawiając się jako pułkownik Wysocki, oznajmił, że cała akcja jest dopiero początkiem serii zamachów, jakich zamierza dokonać na polskie placówki dyplomatyczne na Zachodzie. I chwilę później skontaktował się ze szwajcarską policją i szwajcarskimi mediami, informując je o dokonaniu zamachu terrorystycznego na polską placówkę i swoich żądaniach. Wśród tych ostatnich było między innymi zniesienie stanu wojennego w Polsce oraz uwolnienie więźniów politycznych na czele z przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą. Wysocki zagroził nawet, że jeśli te żądania nie zostaną spełnione, wysadzi budynek ambasady. Po tej informacji szwajcarskie służby szczelnie otoczyły budynek polskiej ambasady. Natomiast szwajcarskie media bezskutecznie usiłowały dowiedzieć się, kim tak naprawdę są terroryści i kogo reprezentują. Niebawem strona szwajcarska otrzymała propozycję polskich władz przysłania do Berna specjalnej jednostki antyterrorystycznej. Szwajcarzy odrzucili tę propozycję. W rezultacie tej odmowy strona polska zaproponowała przysłanie kilku swoich specjalistów do walki z terrorystami, ale i tę propozycję Szwajcarzy odrzucili. Tymczasem znajdujący się w budynku napastnicy oddali kilka strzałów w sufit i zaczęli głośno przeklinać. Szwajcarzy, nie czekając już na dalszy rozwój wydarzeń, przystąpili do realizacji swojego planu działania. Zaczęli wywierać na terrorystów coraz silniejszą presję i zmiękczać ich postawę. I to po jakimś czasie przyniosło rezultaty.
Terroryści zgodzili się wypuścić z budynku kobiety oraz chorego radiotelegrafistę. Spośród dwóch ukrywających się pracowników ambasady atasze wojskowy pułkownik Dobruszewski wpadł w ręce terrorystów, ale ukrywającemu się szyfrantowi udało się niepostrzeżenie zbiec. Tymczasem Szwajcarzy zaczęli negocjacje z terrorystami. Ci ostatni nieoczekiwanie zmienili swoje żądania. Już nie domagali się zniesienia stanu wojennego w Polsce i zwolnienia więźniów politycznych z Wałęsą na czele, ale zażądali podstawienia im samolotu, którym zamierzali odlecieć do Chin. To był pierwszy sygnał, że nie są zawodowcami. Po jakimś czasie pułkownik Wysocki zaproponował szwajcarskim negocjatorom, że przekaże im tajne dokumenty ambasady. Było już jasne, że cała akcja jest zwykłą prowokacją. Następnego dnia Szwajcarzy postanowili, że do akcji wejdą antyterroryści. Ci błyskawicznie sforsowali drzwi wejściowe ambasady, wchodząc do środka budynku i obezwładniając granatami hukowymi terrorystów. Po ich wyprowadzeniu z budynku przeszukali wszystkie pomieszczenia ambasady, zabezpieczając znajdujące się w nich dokumenty. Przesłuchali także pracowników ambasady, których następnie zwolnili do domu. Zatrzymali tylko pułkownika Dobruszewskiego, któremu poświęcili znacznie więcej uwagi. Lektura dokumentów w jego pokoju służbowym jasno wskazywała na to, że prowadził on szpiegowską działalność. Jeszcze tego samego dnia władze w Warszawie zażądały od Szwajcarów wydania im zatrzymanych terrorystów. Ci jednak odrzucili to żądanie. Rzecznik rządu w Warszawie, Jerzy Urban, zakomunikował na konferencji prasowej, że za zamachem na polską ambasadę w Bernie stała podziemna organizacja powiązana ze zdelegalizowaną Solidarnością, która, jak podkreślił, znajduje się pod opieką amerykańskiej CIA. Urban sugerował nawet, że zamach ten jest sygnałem tego, że niebawem dojdzie do podobnych zamachów na inne polskie placówki dyplomatyczne na Zachodzie. Podziemna Solidarność w kraju uznała ten zamach za prowokację komunistycznych służb kierowanych przez generała Czesława Kiszczaka. Po komunikacie Urbana powołano międzyresortowy zespół do spraw sytuacji kryzysowej, na czele którego stanął wiceminister spraw zagranicznych PRL Józef Wiejacz. Władze w Warszawie naciskały na Szwajcarów, chcąc wymusić ich zgodę na wysłanie do Berna swojej jednostki antyterrorystycznej, dowodzonej przez Jerzego Dziewulskiego. Ale Szwajcarzy ponownie tę propozycję odrzucili. I wtedy strona polska zaczęła kolportować informacje o rzekomym współudziale Szwajcarów w tym zamachu. Perelowska propaganda epatowała opinię publiczną informacjami w rodzaju: zamachowcy korzystali z pomocy służb specjalnych, które posiadały rozeznanie placówek PRL w Szwajcarii i Austrii oraz dysponowały możliwością wytypowania i przygotowania kandydatów do akcji terrorystycznej. Jak podkreślano, takimi możliwościami dysponowały tylko amerykańskie służby specjalne. Sugerowano również, że CIA mogła wykorzystać istniejący sprzeciw części polskich emigrantów na Zachodzie wobec obowiązującego w kraju stanu wojennego. Tyle tylko, że na to nie było żadnych dowodów. Sprawa nabrała jeszcze większego rozgłosu, gdy ujęci przez Szwajcarów zamachowcy złożyli wniosek o ekstradycję do Polski. Ale szybko okazało się, że Polska nie ma umowy ekstradycyjnej ze Szwajcarią. Dla Szwajcarów było jasne, że sprawa zamachu musi mieć drugie dno. Najbardziej intrygowało ich to, czy za zamachem na polską ambasadę w Bernie nie stoją przypadkiem służby specjalne komunistycznej Polski. Zastanawiali się nad motywami, jakie mogły im przyświecać w zorganizowaniu tego zamachu. Te podejrzenia były w pełni uzasadnione.
Zamachowcy nie reprezentowali bowiem organizacji, na którą się powoływali. Ta zresztą, jak ustalono, w ogóle nie istniała. Jej nazwa zapożyczona została ze sprawy Zdzisława Karosa, milicjanta zastrzelonego 18 lutego 1982 roku przez działaczy podziemnej organizacji, którzy posługiwali się taką nazwą. Podejrzanie wyglądały również żądania zamachowców, a zwłaszcza to, jak je szybko zmienili. Szwajcarzy ustalili również, że personel polskiej ambasady, a przynajmniej jego część, wiedziała o tym, że wydarzy się coś nadzwyczajnego. Wszystkie pomieszczenia, w których znajdowały się dokumenty, zostały bowiem wcześniej zamknięte na klucz. Zamachowcy ich nawet nie przeszukali. Dzięki pomocy władz Republiki Federalnej Niemiec Szwajcarzy szybko zidentyfikowali Wysockiego jako Floriana Kruszyka, byłego żołnierza z kryminalną przeszłością, związanego ze służbami specjalnymi komunistycznej Polski. Jego wspólnikami okazali się przebywający w Niemczech polscy gastarbeiterzy Krzysztof Wasilewski, Mirosław Plewiński i Marek Michalski. Ci ostatni zostali zwerbowani przez Kruszyka w zamian za obietnicę korzyści finansowych. Proces zamachowców zaczął się w październiku 1983 roku. Trybunał Federalny w Lozannie skazał Kruszyka na karę 6 lat pozbawienia wolności, a pozostałych na kary od 2,5 do 3 lat więzienia. Ale Trybunał w Lozannie nie wyjaśnił wszystkich kwestii związanych z tym zamachem. Być może dlatego, że Szwajcarzy nie chcieli eskalować już napięcia w relacjach z komunistyczną Polską. W każdym razie kompanii Kruszyka po odbyciu zasądzonych im kar wyjechali z powrotem do Niemiec Zachodnich. Sam Kruszyk został zwolniony z więzienia już w 1986 roku. Gdy wyszedł na wolność, urządził konferencję prasową pod polską ambasadą w Bernie, komunikując, że zamachu dokonał w porozumieniu z ministrem szwajcarskiej policji. Z tego powodu szwajcarskie dzienniki poświęciły mu wiele uwagi. Kiszczak mógł więc być z niego zadowolony. Władze PRL wysłały na zachód co najmniej kilkudziesięciu przestępców. Byli oni wykorzystywani w nielegalnych operacjach PRL-owskiego wywiadu o czysto kryminalnym charakterze. Wśród tych przestępców byli m.in. bracia Jan Mieczysław i Kazimierz Janoszowie, którzy w ramach operacji Żelazo dokonywali na zachodzie rabunków i morderstw, gromadząc kosztowności dla partyjnych elit w Polsce. Był także wśród nich Piotr Filipczyński, skazany na 25 lat za morderstwo na tle rabunkowym. W 1983 roku Filipczyńskiego wysłano do Niemiec, a potem do Szwajcarii. Tam już jako Peter Vogel został jednym z dyrektorów Kutzbanku i EFG Banku. W czasach III RP Vogel został kasjerem postkomunistycznej lewicy i deponował jej pieniądze w szwajcarskich bankach. I był wśród nich Florian Kruszyk, który dokonał spektakularnego zamachu na polską ambasadę w szwajcarskim Bernie, przechodząc do historii jako pierwszy polski terrorysta. Jest już na rynku książka Szpiedzy w Pearl Harbor, na której oparłem moją opowieść sprzed kilku tygodni. Autorzy wciągają czytelnika w pełną napięć i zwrotów historię amerykańskich i japońskich działań wywiadowczych na Hawajach, zanim jeszcze doszło do japońskiego ataku na Pearl Harbor. Opowiadają o tragicznych losach japońskiej społeczności i obozach koncentracyjnych w Stanach Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. To historia, której nie znajdziecie w podręcznikach. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago,
pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance ASI spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.